witajcie w nowym vlogu na moim kanale. To będzie pierwszy vlog nagrywany na moją nową kamerę. Mam nadzieję, że jakość będzie dobra, że Wam się spodoba to, co nagrywam. No i dzisiaj będę pokazywać i w sensie opowiadać i czytać książkę. W zasadzie to jest weekendowy vlog, więc nie będę tak mówić tylko dzisiaj, ale ogólnie będę mówić o książce Aleksandry Krawczyk, tylko tyle. Dostałam ją do recenzji dosyć niedawno i postanowiłam, że nagram z tego vloga, bo książeczka jest dość krótka, przyjemna czcionka, duża czcionka, więc na pewno jeszcze szybciej będzie się ją czytać. No i mamy tutaj historię Leny, która jest w związku ze swoim partnerem, nie ma tutaj jego imienia, ale ona żyje w takiej stagnacji, w takim bez uczuć w ogóle, żyją razem, a jakby osobno, oddzielnie i Lena w ogóle się nie spełnia w tym związku. No i mamy wyjazd jej z pracy na szkolenia, które musi odbębnić, tak? Więc na tym wyjeździe poznaje Igora, który jest zabawny, błyskotliwy i od razu coś między nimi iskrzy. I Igor jest jej szkoleniowcem, który będzie ją szkolił podczas tego wyjazdu pracowego. No i teraz, skoro coś już zaiskrzyło między nimi, no to Lena musi teraz zadecydować, czy chce się poddać temu uczuciu i czy chce jakby spróbować w nowym związku swoich sił, czy też chce wrócić do stagnacji i do takiego życia oddzielnie z partnerem, z którym tak naprawdę praktycznie nic już ich nie łączy. Więc jestem ciekawa tej książki. Na pewno szybko się ją przeczyta. Jako że jadę właśnie dzisiaj na działkę, bo pogoda się zmienia na lepsze, podobno. Chociaż obecnie tak bym nie powiedziała, że będzie ładniejsza pogoda. No ale może będzie. Na to będę liczyć, że jutro już będzie na pewno cieplej, chociaż dzisiaj też jest ciepło, więc myślę, że taki wyjazd na działkę będzie superancki i super spędzę czas. No i może pokażę, jak to tutaj wygląda. No bo chmury są takie trochę zachmurzenie jest, ale jest ciepło, przyjemnie, jest taki bardzo fajny wietrzyk, więc jestem ciekawa, jak to tam wyjdzie i jutro. Jutro ma być podobno cieplej, więc jeszcze bardziej się cieszę, bo docelowo jutro cały dzień mam spędzić na działce. No i spędzicie go razem ze mną i z książką Aleksandry Krawczyk. Tylko tyle. Także mam nadzieję, że Wam się będzie podobać i do zobaczenia w kolejnych update'ach czytelniczych.
słuchajcie, we wstawce mówionej czytam, znaczy mam w otulaczu, ale nadal czytam książkę Tylko tyle. Jestem już na 105 stronie, więc w połowie w zasadzie jestem już książki. Podoba mi się, jest taka lekka, przyjemna, dobrze się czyta. No, Lena tak naprawdę nie tylko boryka się ze swoim związkiem i z problemami właśnie w związku swoim, ale też z problemami w rodzinie. Trochę tam się nawarstwiły problemy. No i mama trafia do szpitala. Na razie próbują lekarze zanalizować tak naprawdę, co się dzieje i co przyczyniło się do tego, że mama trafiła do szpitala. Natomiast no, związek z Mateuszem, jej chłopakiem, właśnie dobiega do końca i Lena jest w takiej rozsypce, bo właśnie nawarstwił się ten problem z mamą, z Mateuszem, no i jeszcze pojawił się ten nasz przepiękny Igor. Chociaż Lena musiała uciec ze szkolenia, by właśnie zająć się swoją mamą. Jestem ciekawa, jak dalej się potoczy ta książka. Wiem, że... Znaczy, podejrzewam jak, bo jest to romans, więc podejrzewam, że właśnie zakończy się happy endem, jak to zwykle bywa. No ale jestem na 105 stronie. Dość szybko się czyta, bo dość duży jest druk. Krótkie rozdziały, więc myślę, że niedługo już zakończę i przyjdę z takim podsumowaniem. Natomiast przyjemnie jest napisana ta książka i o dziwo nie ma aż tyle erotyki, jak myślałam, że będzie, bo była w zasadzie jak na razie tylko jedna taka scena. I nie przeszkadzało mi to. Chyba już się trochę zaprawiłam. Albo ostatnio czytałam książki z erotycznym podtekstem, ale nie aż takim jak w Asystentce Nieszczęsnej, która do tej pory jest u mnie w pamięci i no nie za bardzo dobrze ją wspominam. A ja dzisiaj właśnie jestem, tak jak mówiłam we wstępie, poza Warszawą i mam takie piękne widoki. Jest cisza, spokój. O, drzewo wam pokażę. Jest cisza, spokój, ptaszki sobie śpiewają. Może później wybiorę się do lasu albo na jakiś rower. Nie wiem, aczkolwiek no tam cały jest las. No i tam są domki. Natomiast trochę za domkami też jest las. No i tutaj jest tak pięknie. No, cały czas tutaj kurki sobie, znaczy koguty, kury słychać. Ptaszki to jest taki fajny czas, żeby odpocząć trochę od tego miejskiego zgiełku i przerzucić się na taką naturę. Fajne miejsce. Więc polecam takie wypady, a ja powracam do czytania książki Aleksandry Krawczyk tylko. Tyle. Będę dawać znać, jak mi dalej pójdzie. Przeczytam wam jeszcze parę stron i mam wrażenie, że ta książka jest bardzo fajna, bardzo fajnie poprowadzona, ciekawa, aczkolwiek mam takie wrażenie, że trochę po łebkach. Nie ma tam takiego zagłębienia się w temat, tylko w głównej mierze tak po łebkach jest napisana. Nie przeszkadza mi to w odbiorze, natomiast mogłoby być trochę głębiej pociągnięte. Zastanawiam się, co z Igorem, bo jeszcze go nie ma po szkoleniu. Mam wrażenie, że niedługo się pojawi i na to liczę. Jestem ciekawa, jak sobie poradzą z tą sytuacją. No i podoba mi się też to w tej książce, że jakby jest jeden problem i tylko z tym problemem się zmierzamy. Nie ma takiego przeplatania się problemów. To jest bardzo fajne i przynajmniej w fabule się nie plącze nam nic. No i generalnie wiemy co, gdzie i jak. Także jak na razie takie moje odczucia. Ogólnie w odbiorze jest bardzo przyjemne, natomiast trochę właśnie mi przeszkadza to, że jest tak po łebkach trochę ten temat i taka krótka. Bo można by było trochę wydłużyć
tą książkę i można by było więcej o niej powiedzieć. Natomiast nie przeszkadza mi jej krótkość i na pewno niedługo ją skończę, bo bardzo przyjemnie się ją czyta. Także czekajcie na kolejne update'y, a ja teraz idę jeszcze może trochę poczytać, bo jest dopiero 10 i może, nie wiem, zrobię sobie w końcu śniadanie, albo może coś na ogrodzie porobię, żeby pomóc trochę przy sadzeniu roślinek, bo teraz jest chyba odpowiednia pora, żeby to zrobić. Także czekajcie na kolejne update. Właśnie sobie leżę na hamaczku i doczytuję już w zasadzie książkę, bo jestem na 173 stronie z 200 bodajże 11, więc w zasadzie już kończę. No i bardzo mi się podoba ta książka, chociaż no naprawdę przeszkadza mi trochę w niej to, że jest taka króciutka. Jakby ta relacja pomiędzy Igorem i Leną bardzo szybko się rozwija i w zasadzie chyba nie istnieje chyba taka sytuacja w życiu prawdziwym, że oni tak od razu, chociaż może nie mam zbyt takiego dużego doświadczenia, żeby to wiedzieć. Natomiast no, wydaje mi się, że takie sytuacje się nie zdarzają, a jeżeli się zdarzają, to bardzo rzadko i jeżeli tak jest, no to mamy tutaj ewidentnie taki specjalny przypadek. Natomiast no, przyjemna książka, będę polecać, myślę, każdemu. Na szczęście erotyki nie ma tu tak dużo, jak się spodziewałam, więc jest to bardzo miłe rozczarowanie, jeżeli tak można to nazwać. No i nie wiem, czy teraz już dokończyć czytać, bo w zasadzie jest godzina 11 i nie wiem, czy już skończyć czytać, czy zostawić sobie tą przyjemność na później, aczkolwiek chyba no, nie mogę się oderwać od tej książki, bo jak nie czytam, to myślę cały czas, a jak to się zakończy. Zostało mi 7 rozdziałów, niecałe 100 stron, nawet nie 100 stron, to jest około 50 stron już w sumie do końca. No i cały czas jestem ciekawa, co i jak. W ogóle doszłam do momentu w książce teraz, który niedługo, bo już w zasadzie za 3 tygodnie będę przeżywać, bo dziewczyny, Martyna, czyli najlepsza przyjaciółka Leny i sama Lena, pojechały do Szczawnicy, a obecnie przeżywają przygodę na spływie nad Dunajcem. No i właśnie ja w końcówce maja będę jechać właśnie w góry i będę miała też taki spływ Dunajca, bo jadę właśnie zdobywać 3 korony, więc no, jestem ciekawa, jak mi to pójdzie. No i cieszę się, że w książce znalazłam taki akcent, który sama niedługo będę wypełniać. Także tylko tyle chciałam powiedzieć w tym update'cie. No i chyba kolejny update, taki czytelniczy, będzie jak już skończę. No i nie wiem, czy coś więcej się pojawi w tym vlogu, bo w zasadzie nic się nie dzieje. To jest takie czyste lenistwo, które się tu wyczynia. No ale może jeszcze coś się wydarzy. No bo tak jak mówiłam chwilę temu, jest dopiero po 11, że wracam do czytania.
poczytać, bo zjadłam śniadanie. Do tego jeszcze mamy takie ognisko z suchych liści, które muszę pilnować, więc tam sobie śledzę. No i mogę powrócić do czytania. Jestem na chyba nadal, nie, już na 184 stronie z 244, czyli ja źle obliczyłam sobie. Myślałam, że 211 jest. Nie wiem, skąd mi ta liczba przyszła do głowy. No i będę czytać dalej. Książka ogólnie mi się bardzo podoba, jest taka lekka. Będę to chyba powtarzać cały czas. Natomiast książka jest bardzo lekka, przyjemna. Można się przy niej odprężyć i nie jest tak dużo erotyki. Jeżeli komuś przeszkadza duża ilość erotyki, to ta książka będzie idealna. Jeżeli nie przeszkadza, że jest większa ilość erotyki, to uważam, że tu też jest wystarczająco dużo tej erotyki, żeby się spodobała, więc i dla konesera tego gatunku, i dla osoby, która nie lubi, będzie to idealne. Więc miałam już nie dawać update'ów, natomiast no tak się zdarzyło, że jednak tam czekam na wieczór już tutaj, bo jak na razie jest strasznie gorąco, jak w lato, i jeszcze przy tym ognisku to normalnie się topię i czuję jak taka kiełbaska z grilla. Do tego ten zapach jeszcze będzie mnie prześladować, natomiast ogólnie uważam taki wypad za miasto idealny, a jeszcze z taką ciekawą książką. Do tego jeszcze będę musiała zrobić zdjęcia zaległe do książek, bo mam przeczytanych 3, więc 3 opinie jeszcze pojawią się niedługo na moim kanale i na Instagramie, a ta jest 4. książką i też muszę zrobić jej jakieś fajne zdjęcia. Więc czekajcie na kolejne update'y czytelnicze, a na dodatek na update'y na Instagramie, bo niedługo będzie dużo nowości. Udało mi się skończyć już książkę, tylko tyle, Aleksandry Krawczyk. I nie spodziewałam się, że mniej więcej od tej 185 strony, gdzie byłam, ta książka tak się zmieni. No było tutaj i dużo uczuć, i dużo rozpaczy też, aż mi łzy poszły pod koniec. I zakończenie jest ciekawym plot twistem, więc uważam, że pomimo tego, że książka nie jest gruba, bo ma około 250 stron, to jest ona bardzo dobrze napisana, bardzo fajna i bardzo ciekawa. Nie wiem, co jeszcze mogłabym o niej powiedzieć, żeby nie zdradzać tajemnicy ostatniego rozdziału i przedostatniego rozdziału. W zasadzie może od 25 rozdziału to działo się bardzo dużo i aż trudno to opisać. Mniej więcej od 25 rozdziału to już płakałam jak bóbr. Także ciekawie było.
I naprawdę nie spodziewałam się, że będzie to tak dobra książka, bo nastawiałam się, że będzie to erotyk i że będzie taki chamski erotyk. Na szczęście tak nie było. Także pójdę teraz chyba sobie ściągnę, to jest ciężko z internetem, ale postaram się ściągnąć jeszcze jakiś audiobook może i posłucham sobie, bo jest dopiero w pół do drugiej, więc jeszcze jest czas, żebym coś jeszcze podczas tego vloga przeczytała, ale naprawdę tylko tyle. Jest świetną książką i będę polecać, bo no recenzja będzie na pewno pozytywna. Jestem zachwycona tym, co przeczytałam i muszę trochę przemyśleć to, co napiszę w tej książce, ale myślę, że będzie warto. Także czekajcie na kolejne update'y, bo myślę, że jeszcze się pojawi coś, ale już nie z tą książką, bo tą książkę mam już za sobą. Zaczęłam już czytać, słuchać Tuwie z Marsa, czyli 4. już tom o przygodach Johna Cartera. I w zasadzie mamy tutaj Cartorisa, czyli syna Saviueta, czyli syna Johna Cartera i księżniczki Deja Torres. I tutaj mamy do czynienia z jakby porwaniem Tuvi. No i ten Cartoris został oskarżony właśnie o to, że to on porwał dziewczynę i że to jego powinni jakby zgładzić za to, że ośmielił się coś takiego zrobić. Natomiast my już od samego początku w zasadzie możemy się domyślić, że to nie on i że no został zaplanowany spisek, by się jego pozbyć i by właśnie osoba, która porwała Tuvię, mogła odpowiedzieć za jej odnalezienie i za to, że też jakby no, będzie mógł rościć sobie prawo o jej rękę. Podoba mi się jak na razie, jak zwykle jest to niezmiernie fajnie poprowadzone i cieszę się, że powracam właśnie do tej serii, bo już myślałam, że w tym miesiącu mi się nie uda, dlatego też w poprzednim filmie, jak możecie zobaczyć, zaznaczyłam to sobie na maj. Natomiast uda mi się to przeczytać, więc w maju postaram się przeczytać kolejny 5. już tom z tej serii. Więc na razie z update'ów to tyle. No i co? Pewnie będę teraz zbierać się, żeby coś przekąsić na obiad. Może coś pokażę. Jak na razie spaliła nam się kosiarka, więc nie ma koszenia trawy już. No to co? Będę iść dalej słuchać i będę dalej pilnować ogniska, żeby się nie rozprzestrzeniło, bo już nam dogasa powoli. No ale wiadomo, że te żerzące się rzeczy mogą jeszcze zaszkodzić. Także czekajcie na kolejny update czytelniczy. W ogóle jeszcze to Tuvia z Marsa trwa jedynie 4 godziny, 5, więc na moim przyspieszeniu, bo ja zazwyczaj czytam na słucham na 1,5, to myślę, że szybko mi się to uda przeczytać i możliwe, że jeszcze dzisiaj ukończę. Także teraz już na pewno czekajcie na kolejny update. Żegnam się już z tym miejscem, więc też chyba z vlogiem czytelniczym też się pożegnam. Wydaje mi się, że już nic nie będę nagrywać, chociaż może z drogi nagram, więc albo będzie przed tym klipem, albo po tym klipie. Także dziękuję wielkie za obejrzenie tego reading vloga. Mam nadzieję, że Wam się podobało. Jeżeli chcecie więcej takich filmów, to dajcie znać. A będę takie kręcić, bo w sumie przyjemnie się kręci teraz z tą nową kamerą. Także co? Do zobaczenia w kolejnych filmach. Cześć!